wczoraj z rana. Dzisiaj zabierzemy Was na wycieczkę do Ninh Binh. A teraz idziemy spać, bo jest bardzo wcześnie, a długa droga przed nami. Będziecie w północnym Wietnamie, ubierajcie się. Nie ma żartów, ja mam 2 bluzy na sobie. Mam nadzieję, że te piękne widoki tej okolicy rozgrzeją na ciało. Więc coraz ładniej to jest naprawdę. No to nie jest tak strasznie, ale w Wietnamie można zmarznąć, uwierzcie mi. Pierwsza część wycieczki zaczniemy od pogody. Będziemy na miejscu, coś więcej Wam powiem na ten temat. A teraz odwrócę kamerkę, żebyście zobaczyli, co my widzimy. No i tak, nasza wycieczka po Ninh Binh zaczyna się tu, w miejscu wyjątkowym, w kompleksie pagody Bai Dinh. Jest to największa świątynia buddyjska w całym Wietnamie, a może i jedno z najbardziej imponujących miejsc w tej części Azji. Pierwsze nasze kroki kierujemy w stronę długiego, zadaszonego korytarza. To właśnie tutaj czeka na nas spotkanie z tymi właśnie 500 posągami arhatów, oświeconych uczniów Buddy. Każdy z nich jest inny, ma inną twarz, inny gest, inną postawę. Jedni są zamyśleni, inni są uśmiechnięci, jeszcze inni są z surowym spojrzeniem. Turyści i pielgrzymi często dotykają ich kolan, stóp, dłoni z wiarą, że przyniesie to szczęście i duchowe błogosławieństwo. Zobaczcie, jak wypolerowane są te fragmenty, a to mówi samo za siebie. To miejsce żyje ludźmi i ich intencją. Teraz zaczynamy od wieży dzwonniczej, gdzie znajduje się potężny brązowy dzwon ważący ponad 30 ton. To miejsce traktowane jest z ogromnym szacunkiem duchowym i symbolicznym. Zielone wzgórza Ninh Binh w tle, to tutaj czuje się harmonię między człowiekiem, wiarą i naturą. Po przejściu przez plac wchodzimy do jednej z najważniejszych świątyń. Mamy 5 minut na wejście tutaj do świątyni. Wchodzisz, Mika? Zobaczymy, jak to tam wygląda w środku. Zobaczcie, tutaj znajduje się złocony posąg bogini miłosierdzia, znany jako Kwan Am. To Budda 1000 rąk i oczu. Każda dłoń gotowa jest do pomocy, każde oko czujne i współczujące. To nie tylko rzeźba, to emocja, to obecność. Będziemy oglądać tego złotego Buddę, największego w całym Wietnamie. No i już szedłem w drugą stronę. Dosłownie kawałek dalej przechodzimy przez kamienny plac. I spójrzcie, po prawej stronie wyrasta przed nami monumentalna wieża Tap Bao Tien.
wysoka na 100 metrów, 15-piętrowa, kryje w sobie relikwie Buddy oraz miejsca medytacji. Strzeże duchowego spokoju całego kompleksu. No i tak, w tej świątyni zatrzymujemy się na chwilę przy kolejnym wielkim posągu, który wyrasta przed naszymi oczami. Tym razem to Budda. Na koniec docieramy do hali strażników. Potężne postacie wojowników, królowie nieba. Stoją po bokach, gotowi bronić świątyni i równowagi. Za nimi ściana wypełniona setkami małych posążków Buddy. Bardzo sympatyczne dziewczyny, bardzo wspaniali ludzie, zawsze uśmiechnięci. Super, robiliśmy wspólne zdjęcia. Dziewczyny się cieszą, bo powiedziałem po wietnamsku, że są śliczne. O. Xin chào. Super miejsce. Tylko teraz jest nasz przewodnik tam. Okej. Jak widzicie, tutaj mamy flagę buddyjską, 5-kolorową, która symbolizuje jedność i harmonię wszystkich buddystów na świecie. To są oznaczenia kolorów. Każdy kolor co innego symbolizuje. Mamy tutaj kolor niebieski, żółty, czerwony, biały i pomarańczowy. Co tu się dzieje? Zobaczcie. Jest tych trochę łodzi. Hello, hello. Te łódki nie wyglądają na zbyt stabilne. Dobra, musimy obrać kamizeleczkę. Dotarliśmy do Trang An. Jest to miejsce, które często nazywa się wietnamską zatoką Halong na lądzie. Ale w przeciwieństwie do zatoki, tutaj nie słychać warkotu silników. Jest tylko szum wody, śpiew ptaków i ten hipnotyzujący rytm wioseł zanurzających się w rzece. No prawie, bo oprócz śpiewu ptaków słychać też ludzi. Jest dużo ludzi. Każdy coś mówi, coś nagrywa, ktoś gdzieś śmieje się w tle. Łódek jest sporo, turyści są wszędzie, ale taka już natura popularnych miejsc, że musimy podzielić się nimi z innymi. Czasem z ptakami, a czasem z turystą z selfie stickiem.
Teraz zbliżamy się do jaskini Hang Wang. Tabliczka informuje nas, że jaskinia ma 250 metrów. Zaraz wpłyniemy pod skalne sklepienie, gdzie naturalne światło zniknie niemal całkowicie, a jedynie zostanie tylko oświetlenie sztuczne. Trangan to nie tylko jaskinie, to system rzek, grot i dolin. Wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po drodze mijamy świątynie, ukryte wśród skał, stare pawilony, które służyły mnichom i królom, a także miejsca, gdzie kręcono sceny do filmu Kong, Wyspa Czaszki. Ale to nie kino, to rzeczywistość. Tu natura opowiada własną historię, spokojną i niespieszną. Darling, you can take a photo on my camera actually. Only $5. Only $5, yes indeed. Indeed. Okay. You could take Yeah, okay. Dobrze, teraz wpływamy do kolejnej jaskini. Już Wam pokazuję, jak to przepięknie wygląda. Tu mała kolejka. No, te pomarańczowe kamizelki kontrastują przecudownie z tą zielenią. O, zobaczcie, tam jest chyba troszeczkę niżej, jest troszeczkę szersza ta jaskinia. O, nie wiem, czy mi wysięgnika starczy. Zobaczcie. Tak, przepięknie. No płyniemy, mam nadzieję, że nic nie odpadnie w międzyczasie. Płyniemy dalej. Przed nami kolejne wejście, tym razem do jaskini Than Trout. Tabliczka informuje 300 metrów długości. Brzmi niewinnie, ale wiemy już, że podziemne korytarze Trang An potrafią zaskoczyć. No i co, jak wrażenia? Dla mnie bomba, słuchajcie. Rewelacja. Przed nami kolejna jaskinia Hang Dai. 150 metrów skalnego tunelu, który za chwilę pochłonie naszą łódź. Siedzimy blisko siebie, w ciszy, z głowami lekko pochylonymi. Nikt nie mówi, jakbyśmy wszyscy wiedzieli, że to miejsce nie potrzebuje słów.
Także dobiliśmy do brzegu. Cała trasa trwała chyba z godzinę 13. Jak widzieliście, było tak dużo ludzi wszędzie. Nie odbierało, co prawda, to urok temu miejscu. Ogólnie polecam. Chociaż jak dla mnie, to powiem szczerze, że pętla Hadziąg zdecydowanie pierwsze miejsce. To jak do tej pory drugie miejsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dalej, jutro jedziemy na południe. A dzisiaj jeszcze trochę atrakcji. Także do zobaczenia troszeczkę później. Po spokojnym rejsie przez wodne labirynty Trangan ruszamy dalej lądem w stronę kolejnego wyjątkowego miejsca. Po krótkiej przejażdżce docieramy do Khu Du Lich Hang Mua, turystycznego kompleksu, którego sercem jest słynna góra tańca, czyli Hang Mua. Mówią, że to właśnie stąd rozciąga się najpiękniejszy widok w całym Ninh Binh. Ale najpierw trzeba na niego zasłużyć. Musimy wspiąć się po 500 kamiennych schodach prowadzących na sam szczyt wapiennej góry. To nie będzie prosta sprawa, widzę. Już po 5 schodach mam zadyszkę. Prawda? Fajne miejsce. Ja, want nu was het weer zo'n intro-reisje waar we kijken overal. Dat vind ik heel leuk. Są dwie drogi na szczyt. To jest bardziej widowiskowa strona lewa, ale przecież można wybrać sobie dwie. Można zejść i wejść drugą stroną. Nie wiem, czy jest sens nagrywać. Słuchajcie, jest tyle ludzi tutaj na górze. Nie można aparatu wyciągnąć. No, trzeba szczyt zdobyć. How much space is that? Dobrze, dużo ludzi. Podejrzewam, że w tej kolejce trzeba będzie trochę postać. Du, wie viel du hattest im Endeffekt? Wie Nee, viel weniger du als ich habe Leon mal gefragt, wie viel, weil ich habe nicht geschlafen. Ja. Ich habe Leon mal gefragt, wie viel. Staramy się tutaj dostać. Alter, das war echt krank. Już niedaleko. Co tam widzisz, Milka? Nic, zobacz. Nie, nic nie widać. Ludzi jedynie. Dosyć wąsko. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ja. No jesteśmy na szczycie. Trzymam się kurczowo smoczego ogona, żeby nie fiknąć tu gdzieś przypadkiem. O, okej. Yeah. Zobaczymy. Monika, pokaż się, gdzie jesteś. Jesteś. Stoję teraz na dole. Obok mnie stawy, ścieżki, cisza. A kiedy unoszę głowę,
widzę dokładnie miejsce, z którego jeszcze chwilę temu podziwialiśmy cały ten krajobraz. Wróciliśmy z wycieczki do Ninh Binh. Mamy nowy pokój, nowy hotel. No ale nie o tym. Słuchajcie, ogólnie wycieczka do Ninh Binh to myślę, że nie ten czas. Marzec nie sprawdził się tak jak należy, bo nie było tych pól ryżowych, nie było tych pięknych kwiatów kwitnących gdzieś tam na tych jeziorach, na tych stawach. Ogólnie przepiękne miejsca, przepiękne jaskinie, przepiękna woda. Ale mówię Wam, jak będziecie chcieli jechać na wycieczkę do Ninh Binh i oglądać te przecudne widoki, to na pewno latem. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Jeśli się mylę, piszcie tam pod spodem. No i My będziemy... się na tłumy ludzi. No i nastawcie się na tłumy ludzi, bo zresztą widzicie sami jak tam było i jak dużo ludzi, jak wielu turystów. No cóż, my będziemy wypoczywać. Musimy się przygotować do jutrzejszego lotu, bo wylatujemy na południe, czyli północ Wietnamu już zostaje za nami, a jutro widzimy się w Saigonie. Także do zobaczenia, dziękuję, że byliście z nami. I tyle, cześć, dobranoc.